No mam wrażenie, że dzisiaj jest tego jednak trochę więcej. Witam Cię z Wami, kochani, serdecznie w kolejnym filmie, w części drugiej zapachów moich niezawodnych killerów, zapachów projektujących bardzo silnie, ogoniastych, zostawiających znak po sobie oraz bardzo trwałych, powyżej 12 godzin. Tak naprawdę to są zapachy całodniowe, a na ubraniach nawet tygodniowe. Zapraszam. No mam wrażenie, że dzisiaj jest tego jednak trochę więcej, ale postanowiłam nie robić trzeciej części, tylko podzielić to na dwie. Kochani, znowu będę starała się mówić Wam markami, ale najpierw zacznę może od... zacznę może nietypowo. Otóż zacznę od dwóch zapachów, które nie są z tej samej marki. I to jest Asala Prime Royal Rose Eau de Parfum. A tu mamy Mancerę Roses Vanille. Bardzo znany zapach. Dlaczego ja mówię o nich tutaj? Otóż to jest klon tego. One brzmią dosłownie tak samo. Ja myślałam, że to jest nuta bakaratowa na początku, ale nie. Już jak testowałam globalnie, wiedziałam, że mam taki zapach w kolekcji. Bardzo szybko zorientowałam się, że to jest po prostu Roses Vanille. To są gigantyczne mocarze. Tym pachniecie, krzyczycie na kilometr. Ja powiem Wam szczerze, uwielbiam te zapachy. One są po prostu piękne. Takie właśnie waniliowo, może wręcz czekoladowo, ta wanilia jest tak podana, różane, bo może to jest też tak, że ta róża to jest taka może bardziej dżemowa i dlatego połączenie tej wanilii robi taki jakby właśnie vibe czekoladowy, ale one są genialne, te zapachy, jeżeli chodzi o parametry, o których tutaj dzisiaj mówimy, więc oba polecam serdecznie. Te są odrobinę droższe od tych. Tutaj ja myślę, że nie będzie nikogo, kto byłby zdziwiony. Nikogo. Rozmawiamy sobie często z dziewczynami na naszej grupie i rozmawiamy mniej więcej, rozmawiamy o Tilly. Bardzo często właśnie mówimy, że jak któreś nosi Tilię, to wszyscy zaczepiają, to jest po pierwsze, a po drugie, no naprawdę na kilometr się ten zapach ciągnie. Ania Anecznik opowiadała, że stała w sklepie przy kasie i ekspedientka mówi do babki, którą obsługiwała, była kobieta przed Anią obsługiwana. I mówi ta ekspedientka, kasjerka, że ale pani pięknie pachnie, a ona taka trochę, wiecie, że to za 20 zł perfumy mówi do niej, czy coś takiego. Po czym podchodzi Ania już właśnie do tej kasy, tamta już skończyła ją liczyć i ona mówi, ach to pani tak pięknie pachnie. Tak, ten zapach ma ogon nieziemski. Projektuje nieziemsko, ogromnie. Naprawdę tu nie trzeba nikomu niczego udowadniać. Chyba nie ma osoby, która by tego zapachu nie czuła. On jest bardzo charakterystyczny. Już wiemy wszyscy, że to jest zapach lipy. Wszyscy, którzy perfumami się oczywiście interesują, ale to nie jest zapach prosty. Moim zdaniem, nie dla każdego. Moim zdaniem trzeba być gotowym na tego typu woń. Też lipa pachnie w pewien sposób specyficzny. I nie każdy może się z tym zapachem polubić. Dla mnie to jest kremowa lipa i dlatego chyba tak bardzo mi się podoba. Ubóstwiam ten zapach. Kolejny to jeżeli szukacie zapachu drzewa sandałowego, który będzie odrobinę słodkie, takie inne niż wszystko i bardzo silnie projektujące, to gwarantuję Wam, że z tamtego roku zapach Astrophil Stella Mont Santal da Wam olbrzymią projekcję. On jest właśnie dla mnie taki bardziej ciasteczkowy, drzewo sandałowe, trochę z takim vibe'em ciasteczkowym, słodszym. Bardzo mi ten zapach leży, uwielbiam nim pachnieć i uwielbiam też nim krzyczeć. Kiedyś Wam bardzo często o tym zapachu mówiłam, non-stop można by praktycznie rzec, bo był to mój zapach, który zawsze był w top
10. To był zawsze zapach. Jak robiłam takie filmy typu jakie zapachy musiałyby ze mną już zostać i taką top 10 Wam podawałam, to on zawsze w niej był. I to jest Bois d'Argent od Diora z linii butikowej. Ja Wam powiem tak, to jest zapach drzewny, irysowy, przepiękny, świeży, ale z jakąś taką odrobiną pudrowości. Niesamowity zapach, bardzo nęcący, bardzo krzyczący też. Ale muszę Wam zaznaczyć, że to mój wypust. Ja mam wypust przed reformulacją wszystkich zapachów od Diora. Wszystkie przeszłe reformulacje, stworzyli jakieś ekstrakty, które nadal moim zdaniem są gorsze od tego, co ja mam. Ja mam zapach, który już ma trochę lat i to jest bardzo silne, to jest bardzo projektujące, ale to jest mój wypust taki. Te nowe, nie, byłam, wąchałam, to nie jest po prostu to. Skiepścili parametry tej linii, dlatego od dawna nie kupiłam nic z tej butikowej Diora. Wolę inwestować w butikową Guerlaina. No cóż. A propos butikowej Guerlaina, to ten zapach, jeżeli chodzi o Guerlaina, krzyczy jak mało co. To jest zamszowo-brzoskwiniowa historia. Bardzo podobna historia jest w Dries van Noten, bo tak chyba mówiłyście, żebym czytała. Kasiu, to jest 1 do 1. Chyba te Malakis, czy któryś tam z nich, to jest 1 do 1 właśnie ten zapach. Ja mam swoje Pêche Mirage, więc nie potrzebuję tamtego, tym bardziej, że cenowo to jest praktycznie to samo. No nie mogło tego zabraknąć. Jeżeli szukacie owocowego killera, to jakbym mogła nie powiedzieć o Kirkę czy Herbapurze. Mówię o Kirkę, bo z Kirkę mam flakon. Z Herbapury mam odlewkę. Owocowość, może troszkę nadpsuta dla niektórych, ale zdecydowanie nosiłam Herbapurę w miesiącu marcu. Mówiłam też Wam, jak świetnie mi się to nosiło, jak genialnie dawały radę, jak znowu się do tego zapachu przekonałam, jak znowu się w nim czułam dobrze, ale rozumiem wszystkich, którzy się dobrze nie czują i rozumiem też wszystkich, którzy się niedobrze czują z Kirkę, ale mimo wszystko jesteśmy tu, żeby poopowiadać o projektujących killerach. To jest zabójca. Niesamowitym, choć wcale woń na to nie wskazuje, ale niesamowitym, projektującym i trwałym zapachem jest Aedes de Venustas Cafe Tabac. No tak, no tu nie ma w ogóle dwóch zdań, słuchajcie. To jest woń kawowo-tytoniowa, dla mnie przepiękna, taka dymna, taka jakbym weszła do kawiarni. Nadal kocham się w tym zapachu. Nadal on wywołuje we mnie jakieś takie uczucia. Wręcz chce mi się też płakać. Mam jakieś wspomnienia. Wracam do pewnych miejsc, do pewnych pomieszczeń, w których mam jakieś takie miłe, dobre, ciepłe skojarzenia i jak wącham go w korku, to zawsze jest mi ciepło i dobrze na sercu. Ubóstwiam ten zapach, chociaż niewiele mi go zostawiliście, ze 100 ml, musicie przyznać. Ubóstwiam ten zapach i naprawdę on ma parametry ogromne i wszystkie, które testowały, stwierdzają tak samo. Naprawdę na ubraniach się utrzymuje tygodniami. Na skórze od mycia do mycia projektuje genialny. Zanim jeszcze przejdziemy do marek, to jeszcze powiem Wam o 2 zapachach. Nie wzięłam tu Baccarata, bo to śmieszne gadać o Baccaracie, stricte Baccaracie, jeżeli wszyscy wiemy, jak ten zapach krzyczy. A do wszystkich, którzy kochają baccaratowe nuty, ale nie stać Was na Baccarata, mało tego, stać Was, ale nie chcecie mieć tego oryginalnego, to serdecznie Wam polecam Thomasa Kosmale Number 4 Après l'Amour, dlatego że to jest baccarat, który jest świeży,
bardziej przestrzenny. Turbo parametry, no tak jak bakarat zostawia ślad wszędzie. To jest killer, naprawdę tego nie można zmyć. Ale kosztuje niewielką kwotę. Naprawdę to jest tania nisza. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego z genialnymi parametrami, świetnie zrobiony bakarat, polecam serdecznie. No i marka, która daje świetne parametry, moim zdaniem. Najbardziej znany zapach tej marki? Goco. A ja mam Floro. To jest zapach czystościowy. To jest zapach takiego słodszego mydełka owocowego. Niebywale dobrze mi się go nosi. Powiem Wam szczerze, że teraz na lato ja go planuję wziąć do używania, bo moim zdaniem ja będę tego lata właśnie w takich woniach się dobrze czuć. Ale nie ukrywam, on jest tak zbudowany, że to jest killer, że on krzyczy, że on bardzo projektuje silnie, że jest turbo długotrwały, ale ta projekcja, on zostaje w pomieszczeniu, on owładnia pomieszczeniem, ale takie są właśnie Jeroboam, więc polecam. Oczywiście kolejnym zapachem, który jest bardzo silnie projektujący i generalnie Wam powiem, że to są tak naprawdę praktycznie wszystkie zapachy akigalowe. No i tego też w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć, ponieważ Impadia BDK bardzo krzyczy. Tak, charakterystyka zapachów z Akigalą jest na ogół taka, że zapach po prostu krzyczy. Jeżeli Wam też mogę coś doradzić, jeżeli chodzi o te zapachy akigalowe, to jeszcze zapach, który miałam 2 flaszki i wszystko zostało wyprzedane. To jest Akigala Mandarino od New Notes. Genialne parametry, tak samo projektuje i krzyczy. Nie mam już go, więc go Wam nie pokażę, natomiast myślę, żeby go odkupić po raz 3. Nie wiem, czy to jest normalne, ale ten zapach jest po prostu fantastyczny. No tak, no i tego zapachu tu też nie mogło zabraknąć. Bois Imperial. Nic nie poradzę, że ja sama ten zapach jestem w stanie wszędzie wyczuć i wszędzie rozpoznać. I ostatnio nawet gdzieś byłam i po prostu wszyscy, mam wrażenie, pachnieli Bois Imperial. Bardzo projektujący zapach, naprawdę zostawiający ogon, świetny. Dla mnie zapach świeży, drzewny i żeby miał takie parametry, genialne. Niektórzy narzekają na te nowe wypusty, ale ta wersja ekstra, słyszałam, że jest bardzo projektująca, bez względu na to, jaki becz kupicie, tym bardziej, no jaki możecie kupić, to jest nowy wypust, tak? No, Fragrance du Bois, moim zdaniem również marka, w którą warto inwestować, jeżeli szukacie projekcji, ponieważ to są naprawdę konkretne. Ja mam 2 zapachy, ale muszę powiedzieć, że Lovers krzyczy niesamowicie. Oud Orange oczywiście, że projektuje. Nie wzięłam go tu tylko dlatego, że ten zostaje w pomieszczeniu, które dawno opuściliście, bardzo, bardzo długo jeszcze. W związku z tym, no naprawdę ma genialne parametry. Jest zapachem też bardzo wesołym, bardzo owocowym, bardzo takim, nawet nie wiem jak Wam to ująć, bo on jest taki jakby nie musujący, ale wibrujący, tak jakby aż trochę skrzeczał, wręcz jakby to wszystko było takie soczyste, intensywne, mocne. No, ten zapach Wam da i szczęście, i parametry. Nie mogę też nie powiedzieć o Blue Talisman. To też jest zapach projektujący. To też jest zapach, który czuć, który zostaje w pomieszczeniu, który jest ogoniasty, który wszyscy czują z daleka. Bardzo projektujący. Świetny zapach, też już połowę żeście ode mnie wzięli. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że są takie zapachy w mojej kolekcji, których za bardzo nie używam, bo tak bardzo je lubię.
nie wiem jak to nazwać, ale ja widzę na przykład Wasze zainteresowanie pewnymi zapachami, widzę jak mi z flakonów one ubywają i świadomość tego, jak one są drogie, powoduje, że ja sama boję się go użyć, żeby go nie zużyć. I właśnie podobnie mam z Bois Imperial, chociaż to jest dosyć tani zapach, to jest drogi zapach, ale jest to cudowny, cytrusowy, przepiękny zapach, przeboski wręcz bym powiedziała. Nie ma ani jednej osoby, która by powiedziała, że nie podoba jej się ten zapach. Nie ma takiej po prostu osoby. On jest tak cudownie piękny. Natomiast szkoda mi go. To jest głupie, wiem. I będę go używać tego lata. Ale wiecie jak jest. I ostatni zapach, zanim przejdę do opowiadania takim bardziej zbiorowym o markach, to jest Prakt Sphinx Parfum. Bardzo projektujący, zielone jabłuszko. Bardzo projektujący zapach. Zapach ogoniasty, niepozorny totalnie letniaczek, ale tak ogoniasty, tak długotrwały, tak projektujący, tak zostawiający ogon i tak cudownie piękny. To jest właśnie też taki zapach, który się podoba bardzo podobnie jak Blue Talisman. Po prostu jest piękny i nikt nie może o nim powiedzieć inaczej. Nikt o nim nie mówi po prostu inaczej. To jest tak piękny letni zapach. Cudowny. I teraz zacznę trochę markami Wam opowiadać, bo mam 3 zapachy Amouage, znaczy mam więcej zapachów Amouage, ale 3 takie pełne flakony 100 ml i już nie 100, bo Guidance'a mam tylko tyle. Tego nie wiem, bo nie widzę, ale Existence też już tyle. Ale czemu tego nie widzę i nie będę widzieć? Nie wiem, w każdym razie Dia 40, Guidance i Existence. Nie znam Amouage'a, nie znam. Epic, testowałam Crimson Rock. Nie znam Amouage'a, który nie da Wam parametrów. One są po prostu genialne. Mam tu nawet jeszcze odlewkę Lilac Love. To samo. Genialne parametry. Jeżeli szukacie takich perfum krzyczących, z ogromną projekcją, no to Guidance zdecydowanie. Wszystkim dobrze znany. Dia 40 to jest razy 10 projekcja Chanel No. 5. Chanel Wam nie da takiej projekcji, daje słowo, jaką da Amouage. To jest jeszcze większa, a bardzo dobrze Chanel No. 5 znam. Amouage Existence to jest tak samo zapach wypełniający pomieszczenie, zostający w tym pomieszczeniu, utrzymujący się genialnie. To jest w ogóle przepiękna woń, cudowna wręcz. Zapach Serge, zapach Lineage, wszystkie są turbo projektujące, ogoniaste, pozostawiające po sobie ślad. Jeżeli lubicie takie zapachy, to marka Amouage Wam to zdecydowanie da. Jeżeli lubicie vintage, ale przy tym chcielibyście, żeby ten vintage to było coś bardzo dobrze utrzymującego się, ale właśnie bardziej z takiej półki niszowej niż mainstreamowej, no i trochę nowocześniej, jednak mimo wszystko zrobione, żeby tak nie do końca i nie otwarcie było wiadomo, że to jest vintage, to polecam Wam Francesca Bianchi. Tak naprawdę Sticky Fingers też już jest mało i Lux Convolupt też niewiele. To są wonie, które nie wiem, czy komuś trzeba tłumaczyć, ale każdy, kto wąchał w ogóle i wie, jak są stworzone zapachy Franceski, wie, że to są ekstrakty z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko nazwane ekstraktami. To wystarczy psiknąć 2 razy i macie dzień, i drugi dzień, i trzeci dzień z głowy. Jeżeli psikniecie na włosy, uważajcie, bo jak nie myjecie codziennie włosów, a co drugi, co trzeci dzień, to będziecie je czuć cały czas. I żaden inny zapach nie jest w stanie przykryć Franceschi Bianchi. Lubicie tego typu wonie? No to sięgnijcie, bo tam też wcale nie jest tak drogo.
są droższe marki. Ale będąc już przy Francesce, powiem Wam też o hedoniku, bo hedonik, Obsession Devotion i Divine Perversion da Wam tę moc. Oj da Wam da Wam projekcję, krzyczenie, z tym, że tu będzie ładnie, tu będzie nie vintage'owo, tu będzie normalnie, tu będzie współcześnie, tu będzie zachwycająco. Polecam. I znowu zamkniemy to klamrą polskiej marki. Czy myśleliście, że Wam o niej nie powiem? Nie mogę nie powiedzieć. Boho Boko. Szukacie zapachów krzyczących, ale też ogólnie woni bardzo silnych, bo ja muszę Wam powiedzieć, że Boho Boko jest bardzo charakterystyczne. Boho Boko, nie wiem, ja to nagrywam, to jeszcze nie mam mango yuzu, ale myślę, że kiedy Wy to oglądacie, to pewnie już mam. Pokazuję Wam natomiast 4 zapachy, które na dziś mam. I muszę Wam powiedzieć, że to są wyjątkowe wonie, to są inne wonie. Dla niektórych nie do przebrnięcia, bo tu jest wszystkiego dużo, wszystkiego mocniej. Jak mamy jasmine i white leather, to ten jasmine to jest wszechogarniający, nawet potężniejszy od alienowskiego. Jeżeli mamy sea salt and caramel, to ta sól jest wszechobecna i naprawdę jest bardzo, bardzo silna. Dla mnie absolutnie nie żadna potowa, ani żadne cielesne tutaj nie wchodzą w grę aspekty, ale dla kogoś może. No, różnie możemy to odczytywać. Trzeba wiedzieć, że to jest razy 10. To, co macie tu napisane, to wiedzcie, że dostaniecie to w bardzo silnej koncentracji. Tu mamy Coffee and White Flowers. To jest tak mocne. Te kwiaty białe w ogóle mi tu nie przeszkadzają, bo są z dodatkiem kawy, która też jest bardzo silna i bardzo mocna. No i Wet Cherry Liquor. Tu się wszystko zgadza. Ale też ta wiśnia krzyczy. Jest bardzo silna, likierowa, mocna. Także jeżeli lubicie intensywne wonie, oprócz tego, że projektują, to też same w sobie ich budowa jest bardzo, bardzo intensywna, to polecam Boho Boko. Tym miłym polskim akcentem zamykam część drugą bardzo silnych killerów w mojej kolekcji. Myślę, że jest ich jeszcze więcej, ale pozostałe nie są moim zdaniem aż tak krzyczące, jak właśnie te, o których Wam powiedziałam w części pierwszej i części drugiej. To są takie moje podpowiedzi dla wszystkich, którzy tylko takich woni szukają. I wiecie co? Ja się Wam wcale nie dziwię, że szukacie, bo tak naprawdę po co my byśmy mieli kupować te zapachy, jeżeli od czasu do czasu przynajmniej nie mielibyśmy w kolekcji takiego, którym moglibyśmy zaznaczyć swoją obecność. Po to się też jest perfumoholikiem. To bardzo wciąga. Ta pasja bardzo wciąga właśnie dlatego, że zapachy mają wpływ na ludzi i możemy troszkę kierować ich emocjami w ten sposób, odczuciami i tym, co mają o nas myśleć. W taki sposób też dajemy znać, jacy sami jesteśmy. Dzięki. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas. Buziaczki kochani. Pa, pa!